Dziś w odcinku Shirakawago, Kanazawa i Kyoto. Zapraszam. Witam z dworca w Takayama. Za chwilę będziemy ruszali do Shirakawago, to jest około 50 km stąd. Trasa autobusem powinna zająć nam lekko ponad godzinę. Shirakawago leży w odizolowanej górskiej dolinie w Alpach japońskich, przez co przez wieki miał utrudniony kontakt ze światem zewnętrznym i dzięki temu zachowały się tu tradycje lokalnych mieszkańców. Jesteśmy w Shirakawago, przywitała nas deszczowa pogoda, jest lekki stres, bo w okolicy są alerty o zalanych drogach i odciętych miejscowościach, a my jutro będziemy musieli ruszyć dalej tymi lokalnymi drogami przez góry. A teraz widok na miasteczko z punktu widokowego Tenshukaku. Schodzimy z punktu obserwacyjnego, skąd mogliśmy podziwiać domki w Shirakawago. Jest pięknie, trochę kropi, ale jest za to piękna, soczysta zieleń. Shirakawago znane jest z tradycyjnych domów Gassyo-tsukuri, co dosłownie znaczy styl złożonych rąk do modlitwy. Sama nazwa pochodzi od kształtu stromych dachów przypominających złożone dłonie. Dachy domów Gassyo-tsukuri budowane są bez użycia gwoździ. Ich konstrukcja opiera się na drewnianych ramach wiązanych sznurami i drewnianymi kołkami. Są one przystosowane do wytrzymania dużych opadów śniegu, ponieważ Shirakawago leży w jednym z najbardziej śnieżnych rejonów Japonii. Dachy kryte są grubą, około 50 cm warstwą słomy ryżowej, co zapewnia im doskonałą izolację termiczną. Dachy wymienia się co 30-40 lat i do ich wymiany zaangażowana jest cała wioska. Tradycyjnie w jednym domu mieszkały całe wielopokoleniowe rodziny, a poddasza wykorzystywano do hodowli jedwabników, ponieważ produkcja jedwabiu była ważnym źródłem dochodu. Oprócz domów region słynie z pięknych tarasów ryżowych, rzek i lasów, które zmieniają wygląd w zależności od pory roku. Szczególnie efektowne są jesienią i zimą. Shirakawago to jedno z niewielu miejsc, gdzie architektura Gassyo-tsukuri zachowała się w tak dobrym stanie i jest aktywnie używana do dziś. A teraz chwilę o pozycji kobiet w społeczeństwie Japonii. W Japonii przez wieki utrwalał się model, w którym mężczyzna był głową rodziny i żywicielem, a kobieta odpowiadała za dom i wychowywanie dzieci. Miała ona być dobrą żoną i mądrą matką. Przez długi czas oczekiwania społeczne wobec kobiet były silnie związane z małżeństwem i macierzyństwem. Współcześnie model ten się powoli zmienia. Dziś kobiety w Japonii są bardzo dobrze wykształcone, często mają podobny lub wyższy wskaźnik wykształcenia niż mężczyźni. Mimo to spotykają się z barierami na rynku pracy. Nadal bardzo wysoki odsetek kobiet jest zatrudnionych na niepełny etat lub na niestabilnych warunkach. Wysokie oczekiwania wobec kobiet jako matek i opiekunek utrudniają im łączenie kariery z życiem rodzinnym. Presja społeczna i brak wystarczającego wsparcia instytucjonalnego, ograniczona dostępność żłobków czy elastycznych godzin pracy przyczyniają się do niskiego wskaźnika urodzeń. Coraz więcej kobiet odkłada małżeństwo lub rezygnuje z niego, co zmienia tradycyjny model rodziny.
Młodsze pokolenie Japonek coraz częściej stawia na samodzielność, karierę i niezależność. Rośnie liczba kobiet aktywnych w biznesie, kulturze, nauce czy technologii. A teraz idziemy pozwiedzać skansen Gasio-Tsukuri. Jest to zespół zabytkowych budynków Gasio-Tsukuri z regionu Shikarawago. Skansen obejmuje 25 budynków krytych strzechą w tradycyjnym stylu, położonych w pięknym otoczeniu przyrody. Dystrykt Ogimachi, w którym znajduje się park, został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1995 roku. Można tutaj zobaczyć rezydencje rodzinne, kapliczkę, stajnie, szopy, młyny, wieżę strażniczą, tradycyjne bramy, stodoły, świątynie i inne budynki. Dziś wylądowaliśmy w japońskiej restauracji Arai w miejscowości Shirakawago. Zjedliśmy pyszną zupę miso, jakieś bliżej nieokreślone gąbczaste warzywa i świetną wołowinę hida, którą się samemu smażyło. Wołowina była jak zwykle rewelacyjna. Dobra, powoli kończymy naszą wizytę w tym przeuroczym mieście i udajemy się do Kanazawa. Zapraszam. Przyjechaliśmy do Kanazawa dosłownie na kilka godzin. Miasto to znane jest głównie z ogrodu Kenrokuen, dzielnicy gejsz, zamku Kanazawa i sztuki złotniczej. Nazwa Kanazawa znaczy dosłownie złota równina. Związana jest z legendą o chłopie, który wypłukał złoto w rzece. Dziś Kanazawa słynie z produkcji złotego listka, cienkich płatków złota używanych w sztuce, dekoracjach i nawet w deserach i lodach.
My przyjechaliśmy tu zobaczyć Ninjadera, czyli tak zwaną świątynię ninja. Świątynia zyskała swój przydomek ze względu na liczne tajne drzwi i pułapki. Ponieważ szogun nałożył surowe ograniczenia budowlane jako jeden ze sposobów osłabienia regionalnych feudeów, Ninjadera została zaprojektowana w celu obejścia tych ograniczeń i pełnienia funkcji ukrytego posterunku wojskowego. Została ona zbudowana z solidnymi zabezpieczeniami i drogami ucieczki, aby jej obrońcy mogli zaalarmować zamek w razie ataku. Zabezpieczenia świątyni miały chronić przed intruzami lub atakiem i obejmują ukryte tunele, sekretne pomieszczenia, pułapki oraz labirynt korytarzy i schodów. Można je zwiedzać tylko podczas wycieczek z przewodnikiem w języku japońskim, pomimo iż 90% zwiedzających stanowią obcokrajowcy. Na szczęście rozdają ulotki ze zdjęciami i opisem poszczególnych miejsc w języku angielskim. Niestety nie można tam robić zdjęć, ale musicie mi uwierzyć, że jest to wyjątkowe miejsce. Kto nie lubi odkrywać sekretnych wejść, pułapek, tuneli? Jesteśmy teraz w Nishichaya District, jednej z 3 historycznych dzielnic Chaya. Dzielnice Chaya były miejscami, gdzie gejsze, w Kanazawa zwykle zwane gejko, zabawiały gości poprzez muzykę, taniec i rozmowę. Około 1820 roku domy gejsz zostały przeniesione z centrum miasta do 3 odgrodzonych dzielnic Chaya. Domy Chaya miały charakterystyczną architekturę, np. zdobione fronty z kratownic, piętra z tatami, z matami wykonanymi z słomy ryżowej i plecionej trawy oraz piękne drewniane struktury. W czasach Edo regulowano, że tylko domy gejsz mogły być budowane z 2 piętrami w tych dzielnicach, co dodawało im wyjątkowości. Dobra, teraz idziemy w poszukiwaniu obiadu. Wylądowaliśmy w Hachiban Ramen. Zamówiliśmy ramen z wieprzowiną i pierożki gyoza. Zarówno ramen, jak i pierożki były świetne. Także wyszło super. Sanjiken Nagaya to historyczna budowla na terenie zamku Kanazawa. Budynek służył jako bariera obronna oraz magazyn. Został zbudowany w pierwszej połowie XVII wieku, a następnie zniszczony przez ogień w 1759 roku i później odbudowany. Pierwotnie posiadał wieżę strażniczą, ale w trakcie rekonstrukcji nie została ona odbudowana. Wchodzimy teraz do Kanazawa Castle, do zamku Kanazawa. Zamek Kanazawa był siedzibą klanu Maeda, drugiego najpotężniejszego rodu w Japonii po Tokugałach w okresie Edo. Zamek wielokrotnie płonął, ale wiele jego elementów zostało wiernie zrekonstruowanych. Kanazawa była jednym z niewielu dużych miast, które nie zostały zbombardowane podczas II wojny światowej. Dzięki temu zachowały się tu historyczne dzielnice i świątynie.
Powoli udajemy się na dworzec Kanazawa Station i za chwilę będziemy jechali do Kyoto. Tak wygląda Shinkansen, którym będziemy dzisiaj jechać. Shinkanseny to słynne japońskie pociągi dużych prędkości, znane na całym świecie ze swojej punktualności, bezpieczeństwa i nowoczesnej technologii. Pierwszy przejazd takim pociągiem odbył się w 1964 roku, tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, na linii łączącej Tokio z Osaką. Obecnie pociągi osiągają prędkość do 320 km/h w regularnym ruchu. Średnie opóźnienie mierzone w całym roku to mniej niż 1 minutę, wliczając w to trzęsienia ziemi i pogodę. Tory mają specjalne czujniki sejsmiczne i gdy wykryją trzęsienie ziemi, pociągi automatycznie się zatrzymują. Od 1964 roku nie odnotowano ani jednego wypadku ze śmiertelnymi ofiarami na skutek wykolejenia czy kolizji. Shinkanseny mają zwykle 16 wagonów i na każdej stacji jest dokładnie oznaczone, w którym miejscu zatrzymuje się konkretny wagon. Siedzenia są przestronne, z dużą ilością miejsca na nogi, stoliczkiem w oparciu i gniazdkami do ładowania telefonu. Obecnie sieć liczy ponad 2700 km i obejmuje większość Japonii. W planach jest budowa nowej linii Tokio-Nagoya i później aż do Osaki, po której mają jeździć pociągi magnetyczne maglev, mające osiągać prędkość do 500 km/h. Tak wygląda wnętrze Shinkansena. Popylamy właśnie pociągiem, który jedzie 300 km/h. Mieliśmy szansę zobaczyć go na stacji, ale jechał tak szybko, że nie zdążyliśmy włączyć kamer. Może jeszcze się uda. Hej. Hello. Please confirm the agreement and precautions regarding Please confirm the agreement and precautions regarding accommodation. Dziś na kolację wybraliśmy się do Kurama Asty Kyoto, lokalu znajdującego się w pasażu na terenie stacji kolejowej Kyoto. Jest tu sporo restauracji, ale też i sporo ludzi, przez to często są kolejki, żeby wejść do środka. Ja dziś wybrałem zestaw ze smażoną makrelą, piklami, warzywami w tempurze, sashimi i zupką miso. Zestaw kosztował około 3000 jenów. Wszystko było bardzo smaczne. Zamek Nijo został zbudowany w 1603 roku przez Tokugawę Ieyasu, pierwszego szoguna shogunatu Edo, w celu ochrony Pałacu Cesarskiego w Kyoto, gdzie rezydował cesarz, oraz jako kwatera dla szoguna podczas jego wizyt w Kyoto. Podczas nieobecności szoguna zamku Nijo strzegli samurajowie wysłani z Edo. Szogun Tokugawa Ieyasu zjednoczył Japonię po długim okresie wojny domowej i od jego panowania rozpoczął się okres dobrobytu i pokoju. Rząd utworzony przez Ieyasu trwał przez 15 pokoleń i był to jeden z najdłuższych okresów stabilności i dobrobytu w historii Japonii. W 1867 roku 15 szogun Tokugawa Yoshinobu zrzekł się władzy i oddał ją cesarzowi, co rozpoczęło erę Meiji i modernizację Japonii. Zamek Nijo został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1994 roku. Był on świadkiem rozkwitu i upadku klanu Tokugawa oraz długiej historii Japonii. Zamek składa się z 2 pałaców, Honmaru i Ninomaru. Honmaru to obszar położony w centrum terenu zamkowego. Został on zbudowany w ramach rozbudowy zamku w kierunku zachodnim w ramach przygotowań do wizyty cesarza Go-Mizunoo w 1626 roku. Pałac Ninomaru, główna atrakcja zamku z pięknymi malowidłami tygrysów, sosen i pawi, został zbudowany przez syna Ieyasu. Pałac składa się z 6 połączonych ze sobą budynków.
Słynne ptasie podłogi to deski korytarzy, które skrzypią przy każdym kroku, wydając dźwięki przypominające śpiew ptaków. Miało to odstraszać potencjalnych intruzów. Malowidła tygrysów w salach miały podkreślać siłę szoguna i onieśmielać gości. Niestety, wewnątrz zamku nie można robić zdjęć, dlatego jeśli chcecie obejrzeć te malowidła, zapraszam na oficjalną stronę zamku. Idziemy właśnie zobaczyć słynny bambusowy las w Arashiyamie. Jest to jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w Japonii. W międzyczasie opowiem Wam historię o Kyoto. Kyoto to jedno z najbardziej niezwykłych miast Japonii, pełne historii, duchowości i pięknej natury. Miasto powstało w 794 roku jako Heian-kyo, czyli stolica pokoju i spokoju. Zostało wtedy nową stolicą Japonii, zastępując Narrę. Kyoto przez ponad 1000 lat było siedzibą cesarza i politycznym centrum kraju. Dopiero w 1868 roku funkcję stolicy przejął Tokio. W okresie Heian Tokio stało się centrum kultury, religii i sztuki. Budowano tu liczne świątynie buddyjskie i chramy Shinto. Jest tu ponad 1600 świątyń buddyjskich i około 400 chramów Shinto. W trakcie II wojny światowej Kyoto znajdowało się na liście potencjalnych celów atomowych, ale ostatecznie oszczędzono je. Dzięki temu zachowało swoje historyczne dzielnice i zabytki. Dziękuję. Witam Was z Kyoto. Jesteśmy w pobliżu Arashiyama Bamboo Forest, który za chwilę będziemy zwiedzać. Jest mega gorąco, ponad 30 stopni. Właśnie degustuję piwo o smaku matcha. Cheers! Jest całkiem niezłe. Na razie. I opuszczamy powoli Bamboo Forest. Pięknie, tłoczno i gorąco. Czegoż więcej oczekiwać z tak wspaniałego miejsca.
Dobra, wychodzimy ze świątyni. Tłum ludzi. Gorąco. Idziemy szukać jakiegoś lokalu, żeby trochę się schłodzić, bo nas tu przygrzało zdrowo. Most Togetsukyo oznacza most przekraczającego księżyca. Nazwę nadał mu cesarz Kameyama w XIII wieku, kiedy obserwując księżyc miał wrażenie, że ten przesuwa się po moście. Wracamy w okolice stacji Kyoto, żeby coś zjeść. Czekamy na wejście do suszarni Sushi no Musashi na stacji Kyoto, gdzie serwowane jest sushi pływające w łódeczkach. Jak widzicie, wybór tu jest bardzo duży. Po lewej stronie widzicie ceny talerzyków, a po prawej rodzaje serwowanego sushi. Płaci tu się w zależności od koloru talerzyka. My w trójkę przyjęliśmy około 30 talerzyków i zapłaciliśmy około 10 000 jenów, czyli około 250 zł. Jeszcze szybka wizyta w Muzeum Kolejnictwa w Kyoto. Można tu zapoznać się z historią pociągów Shinkansen. Sama nazwa Shinkansen oznacza nową główną linię. Historia budowy tych pociągów to fascynująca opowieść o technologii, ambicji i powojennej odbudowie Japonii. Już w latach 30. XX wieku inżynierowie kolei japońskich snuli plany budowy linii szerokotorowej, aby zwiększyć prędkość i przepustowość pociągów. Niestety projekt zatrzymała II wojna światowa. Po wojnie Japonia zaczęła dynamicznie się rozwijać. Pod koniec lat 50. linia Tokio-Osaka była tak przeciążona, że zaczęto na poważnie pracę nad nową szybką koleją. W 1964 roku otwarto pierwszą linię pomiędzy Tokio a Osaką, która skróciła czas przejazdu 515-kilometrowego odcinka z 7 do 4 godzin, co było jak na tamte czasy rewolucją. Dobra, opuszczamy świątynię i idziemy na spotkanie z Maiko. Maiko to uczennica gejszy, która pokaże nam jak parzyć matcha, zatańczy i zagra w swoją grę. Thank you for waiting. So she is the Maiko for today, and she is from the Maiko district, and she will show you how to do the tea ceremony. She take the natsume and use the chashaku to scoop the matcha powder. So 1 scoop and 2 scoops. So next, she pours hot water in the bowl. Okay, and she used this bamboo whisk. And when you mix powder and water, you move back and forth, So not drawing circle, not circle. So when drinking, take the bowl and down once. Geisha lub geiko, jak zwie się je w Kyoto, to osoba do umilania spotkań. Specjalizuje się w tańcu, muzyce, śpiewie i ceremonii herbacianej. Biały makijaż na ich twarzach pochodzi z czasów, gdy gejsze występowały przy świecach i lampach olejnych. Makijaż sprawiał, że twarz była lepiej widoczna i bardziej wyrazista. Poza tym biała skóra symbolizowała szlachetność i elegancję i odróżniała artystki od zwykłych kobiet. Gejsze nie świadczą usług seksualnych. Ich rolą jest to rozrywka artystyczna. Już od okresu Edo władze rozdzieliły gejsze i kurtyzany. Gejsze nie mogą używać telefonów komórkowych. Działają w ramach sieci herbaciarni i nie mogą samodzielnie występować na prywatnych imprezach. Nie mogą również zdradzać sekretów klientów. Dawniej gejsze rzadko wychodziły za mąż, jeśli już, to zwykle kończyły karierę. Dziś jest inaczej. Współczesne gejko mogą zakładać rodziny, choć wtedy często rezygnują z zawodu.
Zawód gejko to zobowiązanie. Szkolenie i kontrakty mogą trwać wiele lat. Wcześniejsze odejście wiąże się z koniecznością spłaty długów wobec domu gejsz, gdzie jest szkolona. One, two, one. おんきらふねふねおいてにほかけですらすすす Okay. あればす Jeśli podobał Ci się mój film, to polajkuj go i zachęcam do subskrypcji. Cześć! おんきらだいこんちどまわ Okay, so let's go faster. きらふねふねおいてにほ